Muzeum Automobilizmu, Turyn, Włochy. Trudno wyobrazić sobie zwiedzanie Turynu, zapominając o roli, jaką miasto pełniło i nadal pełni w świecie motoryzacji. I to nie tylko dlatego, że właśnie stąd pochodzi firma Fiat. W XX wieku powstało tu ponad 70 firm samochodowych, a także ponad 80 firm produkujących nadwozia. Obecnie miasto jest siedzibą centrów projektowania innowacyjnych modeli. Nie dziwi więc fakt, że właśnie w Turynie powstało Museo Nazionale del Automobile, które przez brytyjski The Times zostało wpisane na listę 50 najlepszych muzeów na świecie. Dziennik tak argumentował swoją decyzję. Turyńskie Muzeum Automobilizmu zabiera gości w emocjonalną podróż pośród starych samochodów i wymarzonych aut, ważnych prototypów i kultowych modeli, podczas gdy w tle słychać piosenki z lat 60. i huk silników Formuły 1. Muzeum Automobilizmu to opowieść o samochodzie, jego transformacji od środka transportu do obiektu kultu, od jego początków aż po współczesną ewolucję. Zwiedzanie muzeum rozpoczynamy od drugiego piętra, gdzie urządzono wystawę pod tytułem Samochód i XX wiek. Trasa jest okrężna i na początku zabiera odwiedzających do Genesis, pierwszej sali, w której opowiada o pochodzeniu lokomocji i składa hołd wielu genialnym prekursorom mechanicznego silnika. Piętro Samochód i XX wiek składa się z 21 pomieszczeń o powierzchni 3600 m² i ukazuje narodziny samochodu, jak stał się popularny oraz jak dotrzymywał kroku ewolucji XX wieku. Znaczną część kolekcji stanowią samochody historyczne, a także pojazdy, które brały udział w ważnych wydarzeniach sportowych i społecznych, stając się częścią zbiorowej pamięci ludzkości. Kolejne 19 pomieszczeń to prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji. Wyjątkowe eksponaty opowiadają historię XX wieku, obejmując futuryzm, I wojnę światową, nadejście samochodu użytkowego, włoską szkołę projektowania, odkrycie aerodynamiki, emancypację kobiet, wyścig w kierunku masowej produkcji, upadek muru berlińskiego, amerykańskie hasła reklamowe, konsumpcjonizm i zagadnienia ekologii. A questo si aggiunge l'attività speculativa fuori da ogni controllo della finanza americana. I nodi vengono aperti nel 24.
Jest to wielowątkowa opowieść, której podstawową zasadą jest sprawienie, abyśmy zrozumieli, w jakim stopniu samochód wpłynął, uwarunkował i faworyzował najbardziej charakterystyczne wydarzenia historyczne, gospodarcze, artystyczne i społeczne ubiegłego wieku. Gli oggetti discesi da un altro universo. La rivista specializzata Autojournal pubblica un sensazionale scoop, seguito da più di 10 anni al rivoluzionario progetto denominato VGD, veicolo a grande diffusione, brillanti che permettono di mantenere costante l'altezza della vettura da terra. Si tratta di un sistema composto di sfere d'acciaio riempite per metà d'azoto e per metà di oppio, caricando la sospensione o in presenza di strade dissestate. Muzeum oferuje kolekcję ponad 200 modeli, które odznaczają się niezwykle wysoką jakością i wartością historyczną. Pochodzą one z różnych krajów świata, w tym oczywiście z Włoch, a także z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Holandii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Każdy pojedynczy obiekt, czy to rzemieślniczy, czy przemysłowy, konserwowany był w muzeum. Ostatni pokój, przeznaczenie, nakłania odwiedzających do wyobrażenia sobie świata w przyszłości. Schodzimy piętro niżej. Wita nas ekspozycja pod tytułem Człowiek i samochód. Piętro to podzielone jest na 8 pomieszczeń o powierzchni wystawienniczej 3800 m². Odwiedzający mogą tu szczegółowo poznać aspekty relacji, które współczesny świat, czyli każdy z nas ma z samochodem, a także lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest samochód oraz jak jest zbudowany. W pokoju Autorino samochód przedstawiony jest w kategoriach przemysłu, pracy i postępu oraz roli, jaką pełnił przez większość ubiegłego wieku dla Turynu.
Kolejne pomieszczenia pozwalają nam odkryć, jak zbudowany jest samochód, co kryje się pod jego maską. Eksponaty umożliwiają nam zagłębienie się w złożony system produkcji przemysłowej oparty na linii montażowej. Od tego, jak wyprodukować samochód, po to, jak go sprzedać. Pokój reklama ukazuje niewinne początki reklamy z początku XX wieku, aż do wyrafinowanych technik perswazyjnych. Pomieszczenia szaleństwa i dżungla ukazują samochód jako obsesyjne zajęcie i jak przekształcił się w środek masowej mobilności. Idąc dalej, dociera się do formuły, czyli ekscytującego świata wyścigów, prędkości i wyzwań na torze. Muzeum Automobilizmu w Turynie zostało założone w 1932 roku na lewym brzegu rzeki Pad. Jego pomysłodawcami byli dwaj pionierzy włoskiej motoryzacji, Cesare Goriagatti i Roberto Biscaretti di Ruffia, jeden z założycieli Fiata i pierwszy prezes turyńskiego Automobil Klubu. Jednak dopiero syn Roberta, Carlo Biscaretti di Ruffia, w 1960 roku założył Narodowe Muzeum Motoryzacji. Gmach, w którym obecnie jesteśmy, powstał w 2011 roku, dzięki czemu w muzeum znalazły miejsce nowe eksponaty. Parter jest całkowicie poświęcony projektowaniu i planowaniu, kreatywnej ścieżce, która poprzedza produkcję samochodu. Prezentuje, jak wielcy projektanci interpretują tematy mobilności, bezpieczeństwa, szybkości, komfortu i stylu. Sia per un cibo, sia per un'architettura, sia per un pensiero. Abbiamo qualcosa che ci frena, perché ci distoglie dall'abitudine, dalla comodità. E invece bisogna essere aperti. Samochód jest jednocześnie magicznym urządzeniem pozwalającym poruszać się wbrew naszym możliwościom fizycznym, jak i pewnego rodzaju mobilnym salonem,
gdzie miejsca dla pasażerów są coraz wygodniejsze i przyjemniejsze. To piętro ukazuje także różnorodność samochodowych kształtów. Każda epoka wyróżnia się własną, specyficzną linią, która zdradza charakter danych czasów, podkreślając ich oryginalność i wyjątkowość. W muzeum wykorzystano najnowsze technologie, systemy multimedialne z ekranami dotykowymi, oryginalne ekspozycje tematyczne, świetne instalacje i wielopoziomowe projekty, które zostały stworzone także po to, by przyciągnąć i zainteresować młode pokolenia.